Urodzony 7 stycznia 1962 roku w Moskwie, Aleksander Dugin określany był już jako prawa ręka Putina, szalony filozof, faszysta czy ideolog nowego rosyjskiego imperializmu. Na tej podstawie możemy stwierdzić, że autor czwartej teorii politycznej jest postacią nietuzinkową, wyróżniającą się na tle innych badaczy dzięki swoim dyskusyjnym teoriom. I'm a philosopher, Russian philosopher. I'm trying to understand the identity of Russia, history, the logic of Russian history. I try to understand the place of modern Russia in the world, and it is impossible without studying the roots of the history of the other nations, other cultures. So I'm trying to understand where we are, who we are, where we are going. That is kind of my presentation. Matka była lekarzem, a ojciec pracownikiem Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego w stopniu generalskim. Stąd też młody Aleksander miał czerpać swoje zainteresowanie rozgrywkami pozapolitycznymi. Syn nie poszedł jednak w ślady ojca. Już jako młody chłopiec kontestował system, nienawidził późnego komunizmu i jego słabości, a także był zadeklarowanym dysydentem. Jego liczne działania nosiły znamiona buntu młodzieńczego. Dlatego też miał problem na studiach. Po ukończeniu liceum wstąpił do Moskiewskiego Instytutu Lotnictwa, z którego został wydalony na 3. roku. Jak sam wspomina, został usunięty z uczelni za przyozdobienie auli, w której miał występować na koncercie rockowym plakatem z wulgarnymi słowami. Warto też wspomnieć, że nie odbywał przymusowej służby wojskowej, w czym pomógł mu pobyt w zakładzie psychiatrycznym. Wszystko dlatego, że nie widział siebie w tej strukturze, z którą już w innym charakterze będzie łączyło go dosyć sporo. Nie uniknął za to odsiadki na Łubiance. Powodem było posiadanie przez niego pism, które nie podobały się komunistycznej władzy. Prawdopodobnie chodziło o jakieś ziny neonazistowskie. Przychylne nastawienie ojca umożliwiło mu wgląd do archiwów Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego, w którym spędził wiele lat na badaniach. W tym samym czasie, również dzięki dostępowi do tajnych akt, zaczął interesować się okultyzmem i ezoteryką. Jego uwagę zwrócił m.in. tradycjonalizm integralny i postaci takie jak Julius Evola, czy znawca mistyki chrześcijańskiej, muzułmańskiej René Guénon. Autorowi podstaw geopolityki prace Ewoli przypadły do gustu tak bardzo, że przetłumaczył je z włoskiego na swój język ojczysty. Obok tradycjonalistów integralnych należy przy inspiracjach ideologicznych wymienić także Karla Haushofera czy Karla Schmitta. W schyłkowym okresie komunistycznego reżimu Dugin związał się organizacyjnie z Jewgeniejem Gołowinem, zafascynowanym magią. To dzięki tej decyzji poznał swojego późniejszego przyjaciela Gejarda Dżemala, który postulował współpracę islamsko-prawosławną i zbliżenie państw muzułmańskich z Rosją. Za namową Gołowina obaj wstąpili do Narodowo-Patriotycznego Frontu Pamięć, z którego zostali nieco później usunięci. Miało to związek z zarzuceniem im utrzymywania kontaktów z kręgami okultystyczno-satanistycznymi. O silnym wpływie okultyzmu i ezoteryki na Dugina świadczyć może chociażby symbol jego partii i ruchu, który jest zmodyfikowaną gwiazdą chaosu. Zanim jednak stworzył swój ruch, działał także w Partii Narodowo-Bolszewickiej, gdzie pełnił rolę ideologa. Szefem tej partii był zmarły niedawno Edward Limonow, o którym opowiem w innym programie. Był to bardzo interesujący ruch, jeśli chodzi o spotkanie ekstremizmów skrajnej lewicy i prawicy, gdzie faszyści, biali nacjonaliści, monarchiści, komuniści i wszyscy inni wrogowie liberalizmu spotkali się w jednym ruchu. Wyrażali sprzeciw wobec liberalizmu ekonomicznego, tak samo jak i liberalizmu społecznego. Aleksander Dugin przejawiał także zainteresowanie samym niemieckim nazizmem, a najbardziej postacią Heinricha Himmlera i czarnym zakonem SS. Miało to jednak związek bardziej z okultyzmem niż całościową ideologią tzw. narodowego socjalizmu. Nie krył się z tym. W zakonie SS Dugina fascynowały nie tylko silna hierarchizacja, ale także osobowość założyciela. Naturalnym zwrotem w jego karierze było podjęcie kontaktów z francuską Nową Prawicą. Najbardziej prestiżowym organem prasowym tego nurtu jest ukazujący się do tej pory dwumiesięcznik Elementy, czyli Element. Tutaj mam 3 numery. Polecam wszystkim, którzy znają francuski, tym, którzy chcieliby znać francuski. Myślę, że bardzo wartościowe jest czytać właśnie ten dwumiesięcznik. Pismo to, patrząc na sposób ujęcia tematów, wymyka się z tradycyjnego podziału na prawicę i lewicę, chociaż sam termin Nowa Prawica nasuwa zupełnie inne skojarzenia. Przyznaje to sam autor naczelny Alain de Benoit,
który woli, gdy się go określa mianem prawicowego lewicowca. Poglądy obu pisarzy politycznych są w miarę podobne. Świadczą o tym nie tylko obustronne inspiracje ideologiczne, ale także fakt, że Dugin założył pismo o tej samej nazwie co de Benoit. Różnice są jednak takie, że rosyjski badacz łączy ideę nowej prawicy z prawosławiem, eurazjatyzmem, a nie neopogaństwem jak redaktor naczelny Elemont. Jednym z osiągnięć autora czwartej teorii politycznej było powołanie stowarzyszenia, a zarazem wydawnictwa o nazwie Arktogea. Nazwa nie jest przypadkowa, ponieważ Arktogea znaczy tyle co północna kraina i nawiązuje do mitycznego kontynentu, który miał znajdować się kiedyś na biegunie północnym. Kontynent ten miał zniknąć ze świadomości ludzkiej i wraz ze świadomością o istnieniu tego miejsca miała zniknąć duchowa oś bytu, z której czerpały religie i tradycje. Wpływ intelektualny Dugina stał się tak szeroki, że po dziś dzień jest czytany przez wojskowych, co stanowi ich obowiązek. Mowa tutaj o lekturze dla przyszłych oficerów, którą napisał w 1997 roku Podstawy geopolityki. Student po zapoznaniu się z podstawami geopolityki zdobywa całościowy pogląd na zasady, którymi właśnie geopolityka się kieruje. Oczywiście wszystko przez pryzmat myśli imperialnej Rosji, która ma swoje konkretne cele na arenie międzynarodowej. Myśli autora nie są wcale pudrowane tam, ale wprost przeciwnie. Autor pisze, że wrogiem Rosji jest Zachód, a sprzymierzeńcy są tam, gdzie najsilniej rozwinęła się myśl antyzachodnia. Wróćmy na chwilę do edukacji. Po perypetiach związanych z wyrzuceniem ze studiów, autor podstaw geopolityki został absolwentem Wydziału Filozofii i Historii Religii Uniwersytetu Moskiewskiego. Zdobył dyplomy politologa i filozofa. Dugin w tym czasie poznawał również języki obce, opanował ich łącznie aż 9. W latach 2009-14 był kierownikiem Katedry Socjologii Stosunków Międzynarodowych na Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym imienia Łomonosowa. Jednak w 2014 roku utracił pracę za swoje wypowiedzi na temat mordowania Ukraińców. Tłumaczył, że sprawa usunięcia go z uniwersytetu ma jednak związek z nastawieniem pewnych nieprzychylnych mu kręgów, które nie akceptowały go tam, dlatego że przejawiał właśnie nieprzejednane poparcie dla Donieckiej Republiki Ludowej, a także Ługańskiej Republiki Ludowej. Zważając na szerokie spektrum zainteresowań Dugina, nie sposób nie zgodzić się ze słowami Krzysztofa Karczewskiego. Ów intelektualista zajmuje się wieloma dziedzinami wiedzy, korzystając przy tym z mnóstwa częstokroć odległych od siebie i nawzajem sprzecznych ze sobą inspiracji religijnych, filozoficznych, politycznych, tworząc z nich wielobarwną, złożoną mozaikę. W jego wizji znajdujemy choćby tak odległe od siebie elementy jak z jednej strony mistycyzm, irracjonalizm, fascynację archaicznymi kultami, sakralną geografię, fascynację mitami o Hiperborei jako kolebki jedynej prawdziwej tradycji, a z drugiej analizę fenomenu postmodernizmu, geopolitykę, zajmowanie się z pozycji naukowych wieloma dziedzinami życia społecznego. Cechą strukturalną jego myśli pozostaje bowiem otwarcie artykułowany eklektyzm. Jawnie sięga on po różne elementy z mnóstwa źródeł, komponując z nich wielobarwną, niebywale złożoną całość. Współcześnie Aleksander Dugin pełni rolę punktu odniesienia, który ma budzić negatywne skojarzenia przede wszystkim w polskim społeczeństwie, które jest silnie wyczulone na wpływy rosyjskie. Częstokroć autorowi podstaw geopolityki przypisuje się nazbyt takie wielkie zasługi, które samemu autorowi schlebiają, o czym można przeczytać chociażby w jego książce Putin kontra Putin. Dodatkiem do tej biografii niech będzie opinia Dugina na temat Polski, która w pewnym sensie ewoluowała bądź została zatajona. Dugin ubolewa, że Polska znajduje się pomiędzy jego wyobrażeniem kontynentu eurazjatyckiego. Właśnie nasza ojczyzna, jego zdaniem, pełni rolę klina w interesie anglosasów, którzy stanowią przeciwieństwo Rosji Eurazji. Jego zdaniem Polska nie może realizować w pełni swojej tradycyjnej misji, ponieważ ma przeszkadzać jej w tym pierwiastek katolicki. Nie może też realizować myśli zachodniej, ponieważ musiałaby zrezygnować ze słowiańskości. No i właśnie słowiańskość ma tym przeszkadzać, właśnie dostosowaniu się do myśli zachodniej. Stwierdza także, że dwoistość sprawia, że Polska zawsze padała ofiarą wschodu lub zachodu, tym razem atlantyzmu czy globalizmu. Postuluje więc, by
zniszczyć katolicyzm od środka, wzmacniać polską masonerię, popierać rozkładowe ruchy świeckie, promować chrześcijaństwo heterodoksyjne i antypapieskie. Katolicyzm nie może być wchłonięty przez naszą tradycję, chyba że zostanie głęboko przeorientowany, mówi. Dugin uważa, że globaliści skłócają narody, dzięki czemu łatwiej im realizować swoje hegemoniczne interesy. Globaliści mieliby w ten sposób rozgrywać całe nacje, sprowadzając je do roli pionków w światowej grze elit. Według autora Podstaw geopolityki opowieść o złej Rosji, wspaniałym Zachodzie, ukraińskich bohaterach, cierpieniach narodu polskiego to w rzeczywistości mity, które wykorzystywane są przeciwko Polakom, Rosjanom, Ukraińcom itd. Dugin także uważa, że system demoliberalny ulega destrukcji, a za przykład podawał chociażby Brexit czy wybór Trumpa na prezydenta Ameryki. Jeśli chodzi o Europę Środkowo-Wschodnią, to Dugin chciałby zniszczenia kordonu sanitarnego, jaki pełni Polska i inne kraje tego regionu. No jego poglądy w tej kwestii albo ewoluowały, albo je zmienił, ponieważ albo ukrył. W 1998 roku mówił, że w planach Rosji nie ma niepodległej Polski. Tak po kilkunastu latach w wywiadzie z Maciejem Pieczyńskim daje inną receptę. Jego zdaniem ojczyzna Polaków miałaby pójść drogą Węgier i stać się państwem, które uprawia politykę wielowektorową. Polska miała być nie proamerykańska, nie prorosyjska, i to miałoby leżeć w interesie samych Polaków. Końcowym rezultatem tak uprawianej polityki miałyby być budowa bloku europejskiego z własnym systemem bezpieczeństwa, niezależne od NATO, co właśnie również nawiązuje do myśli niektórych przedstawicieli właśnie nowej prawicy, którzy myślą właśnie o wielkich przestrzeniach. Też Karl Schmitt na to zwraca uwagę, a nie tylko właśnie o państwach narodowych, w których, no jak można zwrócić uwagę, niezbyt wiele osób w Rosji czy w Niemczech rozumuje, ponieważ nie przejawiali czegoś takiego jak państwo narodowe. Zapraszam Państwa do oglądania następnych materiałów, do udostępniania tego materiału, do lajkowania go, do polecania znajomym, wstawiania na grupy, jeśli takowe się znajdą, które będzie dobrze udostępnić ten materiał. Jeżeli ktoś ma jakieś sugestie, zapraszam. Sugestie co do następnych programów, które mógłbym nagrać, ponieważ nazwa naszego kanału nosi tytuł Biografie, w związku z czym można zasugerować, czyją biografię mógłbym opowiedzieć. Dziękuję jeszcze raz i zapraszam do następnych materiałów.